To jak tu spać? Jak tak szarpie? Piąta rano, a ja biegam i szukam kamieni, żeby zabezpieczyć namiot, bo mi tego porwać. Jakieś szaleństwo po prostu, no nie wiem. Miało wiać coraz słabiej, przed chwilą sprawdziłem prognozy, to jednak odwrotnie, będzie wiać coraz mocniej. I ani tu spać, ani tu w tym namiocie siedzieć teraz. To chwila się rozglądam, czy mi czegoś nie urwało, czy mi znowu jakieś śledzie nie poleciały razem z zapięciami na dół. Bez sensu, bo prawie w ogóle nie spałem. Nie zapowiada się, żeby było lepiej, a wręcz przeciwnie, będzie już tylko gorzej. Nie jestem tu w ogóle osłonięty. Mam taki spoczę z tej strony, ale to i tak nic nie daje. Mam morze tu z mojej prawej. I jest jeden wielki wygwizdów. I niestety niewyspany, zmęczony, niezregenerowany. Muszę coś zjeść na szybko i zwinąć, kurczę, ten cały mój dobytek i ruszać gdzieś dalej, bo to bez sensu tu tkwić w tym miejscu. Nie wiem, czy jak odjadę ze 100 km, to może będzie mniej wiać. Może przynajmniej znajdę jakieś miejsce, gdzie będzie bardziej ustronnie. A generalnie jadąc tutaj po brzegu wyspy nie widziałem żadnej ciekawej miejscówki, a też mi się nie chce wracać w sumie w tamtą stronę, bo tutaj obok zaraz mam prom, który mnie przewiezie na kolejną wyspę, więc mam jakąś, nie wiem ile mam czasu, 7:35 chyba jest, za 2 godziny jest prom. Nie wiem, muszę coś zjeść na szybko i nie wiem jak pójdzie mi zwijanie namiotu w takim wietrze. Może mi nie porwie. Dzisiaj będzie ciężki, słaby dzień. Nic dzisiaj nie zrobię, coś czuję. No nic, trudno. Bywają też takie dni. Ale jest ciepło chociaż. Jest tyle, że jest ciepło. Nie ubieram z zimna przy tym wietrze, więc to jest plus. Popatrzyłem w mapę i na prognozy i mam pewne spostrzeżenia. Zauważyłem, że ten szalony wiatr, który tutaj jest, on nie jest tylko i wyłącznie w tym miejscu, on jest mniej więcej w ogóle na tej szerokości geograficznej i to jest w promieniu kilku, nawet set kilometrów, a w niektórych miejscach na południe, tam gdzie chciałem się udać w sumie de facto, ten wiatr jest jeszcze silniejszy. To jest jedno spostrzeżenie. Dwa to to, że pojutrze jakieś deszcze idą, więc nie ma sensu się pchać według mnie tam, gdzie chciałem się pchać, czyli wzdłuż wybrzeża. Chciałem płynąć promem, tak jak tutaj niedaleko stoi zaparkowany, żeby po tych wszystkich takich, bym powiedział, zadupiach trochę się pokręcić, bo tam w sumie najlepsze akcje i najfajniejsze szlaki zawsze są. Ale z drugiej strony ciężko jest tam dojechać i wyjechać i co chwila trzeba promy brać i ciężko jest tam ze sklepami, ze stacjami benzynowymi, ze wszystkim. I plus jeszcze jak ma wiać i potem jeszcze jak ma padać, to dochodzę do wniosku, że po prostu nie ma sensu tam na siłę się wpychać. A co ciekawe, w ogóle na Lofotach i w Seni jest idealna pogoda, bo jest 18 stopni, pełne słońce, 0 chmur i leciutki wiaterek, więc no ja nie wiem, te miejsca to jest po prostu jakiś kosmos. A tu gdzie ja jestem, to jest po prostu chyba najgorsza opcja, a
taka ciekawostka, w ogóle tam gdzie ja mieszkam na południu, okolice Tønsberg, to tam w ogóle leje deszcz teraz, więc w ogóle jakoś dziwacznie w tej Norwegii. No i opracowałem sobie taki wstępny plan, że po prostu jutro ma być jeszcze słonecznie, w miarę ciepło. Ma trochę wiać, więc pomyślałem sobie, że udam się po prostu gdzieś na południe, ale troszkę bardziej w głąb lądu, żeby troszkę przed tym wiatrem się uchronić. Znajdę sobie jakieś bezpieczne miejsce. Dzisiaj już nic nie będę kombinować, po prostu rozbiję namiot, postaram się wyspać, bo dzisiejsza noc to jest praktycznie w ogóle nieprzespana. Postaram się odespać, odpocząć. Jutro wykorzystać ładną pogodę. No ten wiatr, no to wiadomo. Wykorzystać ładną pogodę i zaplanować sobie jakąś wycieczkę w góry. I w piątek, bo dzisiaj jest środa? Chyba tak. Jeśli dzisiaj jest środa, to jest czwartek. Jutro bym w czwartek uderzył właśnie na szlak. I w piątek, jak mają być deszcze, to ja bym się zapakował w auto i bym się już udał na chatę. A miejscówkę właśnie chcę wybrać taką, żebym był w stanie na jeden strzał już potem dojechać do domu, żebym znowu nie musiał gdzieś spać po drodze, bo by się okazało, że jest za duża odległość, za długa trasa i musiałbym znowu dzielić, więc okolice Mosjøen, ewentualnie Mo i Rana, tamte rejony myślę coś znaleźć. Myślę, że będę się zatrzymywał gdzieś po drodze i coś tam może jeszcze wymyślę konkretnie, gdzie mógłbym się jutro na jakiś szlak górkę udać. No i też gdzie mógłbym się rozbić, ale to też będę się rozglądał po drodze. Więc jakiś tam zamysł, zarys planu, jakiś szkic, koncepcja jest na szczęście. A stąd się zawijam, bo po prostu mnie tu porwie zaraz. Patrząc prognozy, które te prognozy i tak są takie no różne. Czasem mniej, czasem bardziej wiarygodne. To prognozy mówią, że teraz będzie coraz jeszcze bardziej wiać dzisiaj, więc z każdą minutą, godziną to będzie jeszcze większy huragan, więc po prostu no nie ma co czekać. Trzeba się zwijać stąd po prostu, no i tyle. Także ja się biorę tutaj do roboty i zwijam manatki. Jest jakoś bardzo zimno, ale ten wiatr to jest jakiś szaleniec. Piąty rano biegałem, szukałem kamieni, jakichś głazów, jakiś kamień w kształcie krawężnika przyniosłem. I tak to wszystko na nic. Trzeba się rozwijać. Plecak już ma spakowany. Teraz tylko namiot i w drogę, aby mi go nie porwało. Walka z wiatrem była zacięta, ale odniosłem zwycięstwo. Namiot spakowany. Już nawet nie chciałem go chować do plecaka na szybkości, żeby tylko się zabrać stamtąd. Ale nie obeszło się bez obrażeń. Prawdopodobnie straciłem jednego śledzia. Chyba że się zawieruszył gdzieś tam w namiocie i wylądował w tym pokrowcu razem z namiotem, w co wątpię, bo wiatr tak szarpał, że po prostu jak próbowałem złożyć namiot, to mi wyrywał po prostu śledzie i być może wyrwał śledzia, ten wystrzelił może gdzieś w górę i porwany przez wiatr
Może został porwany przez morze. Może wylądował w morzu, a może gdzieś w krzakach. To nie wiem, próbowałem szukać, ale już nie znalazłem. A, nie jestem. Teraz będę w samochodzie, bo tu już jest blisko parking i opuszczam to niefortunne miejsce. Szukać lepszego miejsca. A tu w ogóle szlak jest w tak dziwnym miejscu. Zaczyna się tak, jakby do kogoś za stodołę chciał człowiek pójść. Jak to się mówi w Polsce. Jakaś taka ścieżka, tu jest taki gospodarczy budynek. I normalnie jakby nie było znaków narysowanych prawdopodobnie przez właściciela. Właściciel by się nie domyślił, że to tutaj się zacznie szlak tam. Taka chałupka właśnie. I tu zaraz za rogiem po prawej parking jest prywatny. Nie ten wiatr, byłoby całkiem przyjemnie. To jest średnio przyjemnie. To jest właśnie to, co uwielbiam w Norwegii, zwłaszcza w tej części północnej. Zatrzymałem się z czapy, tak żeby siku zrobić przy jakiejś plaży, widziałem, że sobie też przy okazji przejdę. No i tutaj jakby nawet nie kombo, tutaj jest wszystko w jednym, bo przed chwilą miałem morze i plażę. Tutaj mam teraz taki mały potoczek. Tam mam góry i wodospad nawet jest. Tam mam znowu łąkę za drzewami. No, tu jest po prostu wszystko, do czego tylko dusza zapragnie, jeśli chodzi o naturę. Do wyboru, do koloru. Tu mam znowu jakąś skałę i las. No, na co masz tylko ochotę, po prostu idziesz i to masz. I to jest prawie na każdym rogu, na każdym zakręcie, gdziekolwiek się nie zatrzymasz, gdziekolwiek nie pójdziesz, masz wszystko po prostu. Żyć, nie umierać.
kręciłem, nie mogłem sobie znaleźć miejsca, aż w końcu znalazłem coś, co jest szansą na nocleg dzisiaj w jakichś normalnych warunkach noclegowych, namiotowych. Idę się rozejrzeć, najpierw zanim wezmę duży plecak. Zobaczę, gdzie tu można sobie jakieś miejsce znaleźć. O, chyba nie tutaj. Chyba nie tu. Wszędzie są rezerwaty przyrody i jest zakaz kempingów. Tutaj przeczytałem przed chwilą zakazy i nakazy i nic nie było wspomniane, więc traktuję to jako, że tutaj można, więc obczaję teren i później się wrócę, jak już znajdę miejsce, po duży plecak z namiotem, żeby już żeby nie chodzić i nie dźwigać tego ciężaru. A ja dzisiaj jestem nietomy, niewyspany i nietomy. Coś nie mogę znaleźć sobie miejsca. Nie wiem, czy to z zaspania, czy faktycznie nie ma. Ale jest godzina 14. Ja praktycznie od 8 ciągle jeżdżę. Tylko nie wiem, czy więcej jeżdżę, czy więcej stoję. Zatrzymywałem tyle razy na kawę, na jakieś żarcie. Zatrzymałem się w ogóle na samym początku, gdzieś po pół godziny może jazdy. Mówię, nie dam rady, po prostu mi się tak spaściało. Musiałem się zatrzymać i mówię, może się zdrzemnę chwilę. Jak zasnąłem, to chyba z półtorej godziny. Wiadomo, że w samochodzie na fotelu kierowcy, nawet jak się siedzenie złoży, to nie jest spanie, więc tam się przebudzałem parę razy. No tak z półtorej godziny taka przerywana dżemka. No i później jak już się obudziłem, to już trochę lepiej. Ale nadal jakoś się czuję taki nieswój. Ciągle słyszę jakieś głosy ludzkie, aczkolwiek nikogo nie widzę. Już fata pogoda. Nie mam dzisiaj powera w ogóle. Ja potrzebuję po prostu kawałek płaskiego. Nie żeby było bardzo zarośnięte i żeby nie wiało. Żeby nie wiało. Już nie chcę wiatru. Czy tu będzie takie miejsce? No, mam nadzieję. Miejsca nie znalazłem, ale ładnie jest, trzeba przyznać. Jak tak idę, to się trochę pobudziłem. Myślenie trochę mi sprawia kłopotu, ale już mi się tak nie chce spać bardzo. Tak świeże powietrze fajnie działa. Nie wiedziałem dotychczas, gdzie idę, bo tak z czapy w sumie. Mówię, spojrzę w chociaż mapę, gdzie ja idę, bo nie wiem, czy się wracać, czy iść dalej. Ale ta ścieżka prowadzi do jeziorka, którą prowadziła ta główna, bo ja trochę odbiłem od głównej. Więc dojdę do jeziora, zobaczę, co tam jest. Wrócę tą drugą, o już nawet widzę wodę. Odbiję tą drugą ścieżyną i może się trafi jakieś miejsce. Tutaj jest w miarę płasko, tutaj znowu wieje wiatr. Kurde, ile tu grzybów. A ja nie chcę tego wiatru już. Tam jedno miejsce było fajne za skałą, w sensie, że zaciszne, ale tam znowu był strumyk. No nie będę się rozbijał w strumyku i też na środku ścieżki też odpadło. Nic, może się w końcu coś uda dzisiaj znaleźć. Też nie zamierzam, nie wiadomo jak długo chodzić, bo już mi się nie chcę, szczerze powiedziawszy. Teraz jeszcze idę z takim w miarę entuzjazmem, bo tu jest dość ciekawie.
ale no tak jak mówię, nie chcę za długo chodzić, bo też czuję efekty wczorajszego spaceru. Taka jakby jakaś sawanna. Gdzie ja jestem? Minąłem kilka chyt. Ścieżka miała iść tam. Nie ma żadnej ścieżki. Doszedłem do jakiejś chyty, która w ogóle jest ogrodzona. Nie wiem, to chyba nasi. Chyba nasi wykupili tu chytę. Pierwszy raz się spotykam, żeby było cokolwiek ogrodzone, tym bardziej w ogóle już chyta. No ale dobra. Niech se będzie. Wracam, bo tutaj nie ma gdzie przejść, a są mokradła po drodze. Ja też mam buty te mniej odporne na wodę. Więc nic. Wracam, jak się da, to będę odbijał w moje lewo. Wracam, a tymczasem w jednej z chyt okazało się, że są właśnie coś właściciele. Ja zaskoczony i zaabsorbowany psem, który do mnie podbiegł. Go pogłaskałem, jakby nie zwróciłem uwagi, gdzie idę. Rozproszyli mnie po prostu obaj. No i idę jakąś inną ścieżyną. Nawet nie wiedziałem, że jakaś to jest inna ścieżyna. Ale może nawet i dobrze. Wcześniej szedłem tam górą. A może tutaj coś ciekawego znajdzie, żeby zbudować domek. Coś tu się rozpada i zapada. O, pokrzywy. To rzadkość. W akcie desperacji się chyba tam prześpię. Nie, no żartuję. No nie mogę znaleźć. Po prostu teren cały czas leci w dół. Skały, kamolce, mokradła, strumienie, trawy po pas. No nie ma, naprawdę nie ma miejscówki, no nie do wiary. Jeszcze jest opcja, że mogę na drugą stronę tam drogi przejść. To była taka utwardzona dróżka. Nie wiem, czy to do czyjejś posiadłości prowadziła, czy dokąd. To jeszcze mogę też sprawdzić. Ciekawe.
Wróciłem na parking, nie znajdując nic ciekawego, i pomyślałem sobie, że podjadę do końca tej dróżki, bo już jest niedaleko. Zobaczę, co tu jest. I tutaj jest szlak, jest oznaczony i tu już mi się bardziej podoba. Tutaj już widzę, no może bez strzału, ale dużo więcej możliwości rozbicia się w ogóle. Nie ma tak wysokich zarośniętych roślin jak tam. Ten szlak chyba jest rzadko uczeszczany, chociaż jest dość dobrze wydeptany, ale parking jest malutki, więc chyba nie jest tutaj jakoś bardzo oblegane to miejsce. Tamtym szlakiem dużo ludzi się dostawało na chyty, po prostu tam były chyty przy tym jeziorze. Tu jakiś szałas. No i ludzie po prostu tam, tamtą ścieżką na chyty swoje chodzili. Nie wiem, czy iść dalej, bo tutaj dalej już słyszę szum znowu tego potoku. Jakie wielkie grzyby. Boskie. Mutanty. No nareszcie idę z tym ciężarem na plecach. Zawsze mnie to denerwuje, że to takie ciężkie. Ale tym razem będę szczęśliwy, bo to znaczy, że mam miejsce. Idę się rozbić i idę spać w końcu. Oj, jak ja zasłużyłem na ten sen dzisiejszy. Mam nadzieję, że już nie będzie tego szalonego wiatru. Jak teraz wieje, to takie standardowe powiewy, ale dzisiaj w nocy to normalnie były takie uderzenia, że myślałem, że po prostu porwie mnie ze wszystkim włącznie. Teraz tu się rozbijam. Jakaś herbatka. I potem lulu. No nareszcie domek pięknie stoi. Zabezpieczony na miarę równym, w miarę płasko. Tam jakieś górki, tam lasy, tam zachody słońca, krzaczki. Z tyłu fajna góra. A ja się pakuję do środka i będę pić herbatę. Ja już jestem po herbacie. Śpiący. Słońce już zaszło za górę, ale jeszcze nie za horyzont. Bardzo ładne kolory. Bardzo ładne. Ale nie będę tutaj teraz siedział i podziwiał. Widziałem je wielokrotnie. Jestem śpiący i wykorzystam ten moment. Po prostu nie będę przeciągał. Jest godzina 22 w sumie właśnie wybija. Także idealna pora, żeby iść spać. Mam nadzieję, że się w końcu wyśpię. No, a jutro wypad w górki. Być może ostatni. Podczas tego wypadu na północ Norwegii przynajmniej. Na pewno nie ostatni w życiu. Ja się już zasuwam drzwi, moskitiery, namioty, śpiwory. Wyganiam komary, które właśnie mnie tną. I idę spać. Także dobrej nocy.